Jak wiecie, ten dom jest pełen zwierząt. Mamy rudego, wrednego kota, mamy pieska, takiego małego jak szczurka, mamy ostatnio też dołączył do nas taki większy pies, bardziej jak krowa. Ja mam ptaka, o dokładnie tutaj. A teraz ten ptak pokażę wam kotecka. No cześć mordo, ty moja, znowu mnie witasz. Puma, Ford Puma ST. O kociaczku, chodź do tatusia. Ford Performance. Pamiętacie pewnie pierwszego Forda Pumę, a jeżeli nie, to pokażę wam ją silny gdzieś tutaj zaraz na obrazku. To było coś niesamowitego w latach 90., bo to był, uwaga, miejski samochód typu coupé, tylko dwudrzwiowy. Dla kogoś, kogo bardzo, ale to naprawdę bardzo nie było stać na przykład na Porsche, a chciał zrealizować swoje marzenia o sportowym samochodzie. Ale jednego nie można było odmówić tamtemu autu. Oryginalności, inności, tego, że było po prostu jakieś. Natomiast jaka jest nowa, współczesna Puma? No więc producent pisze o niej tak. Sportowa stylistyka, opadająca linia dachu i silnie zaakcentowane nadkola harmonizują z bardziej ekstremalnym projektem, jakim jest Puma ST, łącząca tę formę z wyraźnym przeznaczeniem. To jest cytat, ale to tylko i wyłącznie pokazuje to, jak bardzo zmienił się rynek w ciągu ostatnich nastu lat. 40% sprzedaży samochodów nowych w Europie stanowią SUV-y i crossovery, więc Ford doskonale wie, co robi, zostawiając starą nazwę, która dobrze się kojarzy, w zupełnie nowym nadwoziu. Dzisiaj po prostu nikt nie kupiłby dwudrzwiowego, malutkiego samochodu z mikrym bagażnikiem, dlatego tutaj mamy crossovera. Ma tylko 4,30 m długości, ale jednocześnie krótką maskę i bardzo dużą kabinę, co zaowocowało niesamowitymi rzeczami, na przykład bagażnikiem, który mieści w miejskim aucie, uwaga, 456 litrów bagaży. Co więcej, możecie sobie regulować tutaj tą półeczkę i możecie zrobić ją sobie na przykład tak. I ona jest wtedy wyżej, a tam pod spodem macie dodatkowy pojemnik. A pod dodatkowym pojemnikiem macie, uwaga, coś, co Ford nazywa megaboxem. Tu możecie wypełnić to wodą. Tutaj wchodzi 80 litrów, maks 70 kg. A potem tą wodę sobie zrzucamy. Prosto, praktycznie, łatwo. Takie rozwiązania bardzo, naprawdę bardzo lubimy. No dobra, a teraz zajmijmy się stylistyką na poważnie, ponieważ Pumę ST od zwykłej Pumy odróżnia kilka charakterystycznych elementów. Jednym z nich jest m.in. ten splitter tutaj dolny, który powoduje o 80% większy docisk przodu niż w zwykłej Pumie. Natomiast ile to jest kilogramów dokładnie i przy jakiej prędkości, tego już Ford nie podaje. Tutaj mamy wloty powietrza, a raczej przeloty powietrza, które wpadają tu i idą tutaj bokiem. Mamy tutaj większe chłodnice, które powodują lepsze chłodzenie tego silnika. Idąc dalej, mamy dużo lakierowanych czarnych elementów, jak lusterka, jak ta listwa boczna tutaj, czy choćby tylny spoiler, który też występuje tylko w tej wersji ST i również podobno powoduje lepszy docisk tyłu. 19-calowe felgi dedykowane tylko i wyłącznie do tego modelu, czyli do ST. Tutaj są maszynowo wykańczane, natomiast seryjnie są akurat w takim grafitowym kolorze. Tarcze hamulcowe powiększono o 17% względem zwykłej Pumy, ale tylne pozostały standardowe i wyglądają jak talerzyk na ciasteczko. A na samym końcu wieńczy nam tą wersję ST podwójna końcówka układu wydechowego, ponoć sportowego i ponoć potrafi nawet strzelić. Jeżeli chodzi o kolory nadwozia, to macie do wyboru 6 z nich. I teraz uwaga, 6 kolorów i 5 cen. Biały jest za friko, czarny kosztuje 1350, niebieski 1950, czerwony 2600, a zielony, który tu widzicie, kosztuje 5000 zł i nazywa się, uwaga, Mean Green, co po polsku znaczy żaba moknąca na deszczu. Ale i tak największą różnicą między Pumą a Pumą ST jest to, co czai się w tym miejscu. To jest dokładnie ten kilogramowy kawał, tu silny, ten kilogramowy kawał żelastwa, tak wyprofilowany, który dodatkowo obciąża przód. Oczywiście zbijam się, bo nie chodzi o to, tylko chodzi o patyk też nie chodzi. Gdzie ten patyk? Tu patyk. 1,5 litra pojemności, tylko 3 cylindry, ale
200 koni mechanicznych i 320 Nm. A jak dopłacicie 4650 zł, to dostajecie jeszcze mechaniczną szperę LSD, która rozdziela moment obrotowy pomiędzy prawym i lewym kołem. I efekt tego jest taki, że setkę ten samochód robi w 6,8 sekundy, a maksymalnie może pojechać 220 km na godzinę. W związku z czym prawdopodobnie jest to najszybszy crossover segmentu B na świecie. W środku wersja ST od zwykłej Pumy odróżnia się m.in. tym, że wszędzie macie literki ST. Macie na przykład literkę ST tutaj na tej kierownicy, która jest lekko spłaszczona u dołu, a jednocześnie bardzo mięsista i gruba, świetnie leży w dłoniach. ST może nie ma na skrzyni biegów, ale są czerwone cyferki sugerujące, że macie do czynienia z wersją ST. Napisy ST macie nawet, proszę bardzo, na dywanikach. Pokazuję, o tutaj jest na dywaniku. Macie też literki ST tutaj, czyli na fotelach, tutaj, o, w tym miejscu, a same fotele to Recaro kubełkowe i niesamowicie trzymają na zakrętach. Tutaj, w tym miejscu są rewelacyjne, w dodatku nie za twarde, nie za miękkie, więc są dosyć wygodne. Jedyne, na co mogę narzekać, to mój kwarantannowy tyłek tutaj średnio się mieści, tu jest dosyć wąsko, więc jeżeli chodzi o fotele, to Puma mogłaby mieć hasło pod tytułem Puma not for Kim Kardashian. Bardzo przyjemnie zaskakuje również wykończenie wnętrza, bo teraz tak, to jest tutaj miękkie. To nawet nie jestem w stanie ocenić, czy to jest prawdziwy karbon, tylko nie pociągnięty żadnym lakierem ani laminatem, czy to jest jakieś włókno sztuczne, które tylko go udaje, ale wygląda bardzo solidnie i bardzo porządnie. Na pewno nie jest to żaden ordynarny plastik. Przyjemne nawet są tutaj boczki w drzwiach, które są obite miękką tkaniną. To jest miękkie. No ten plastik, owszem, gdzieś tutaj się pojawia, to nawet jest miękkie. Więc pod względem materiałów, jakich użyto do wykonania wnętrza, nie mam naprawdę uwag, biorąc pod uwagę, że to jest crossover z segmentu B, a nie żadne premium C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i tak dalej. Co więcej, samo wyposażenie standardowe też jest bardzo bogate, bo te fotele kubełkowe mają ogrzewanie w serii. Kierownica jest ogrzewana. Ogrzewana jest przednia szyba. Ten ekran multimedialny 8-calowy z nawigacją, systemami online i tak dalej, i Android Auto, i Apple CarPlay też jest w standardzie. W standardzie jest ten 12-calowy cyfrowy wyświetlacz zamiast klasycznych zegarów, który można sobie konfigurować. Ale, co ciekawe, słuchajcie, przy całym tym bogactwie wnętrza, przednie reflektory są w technologii LED, tylne lampy są w technologii LED i to też wszystko seryjne. A najśmieszniejsze jest to, że nie ma w serii automatycznej klimatyzacji, tylko jest manualna. Klimatyzację możecie mieć w wersji X, czyli wtedy nazywa się Ford Puma ST-X i wtedy macie też automatyczną klimatyzację, czerwone zaciski kół, te lepsze felgi maszynowo coś tam, macie też jeszcze lepsze statyczne reflektory LED i za te 12 000 dostajecie też w tym pakiecie autoalarm, na wypadek, gdyby ktoś chciał pomylić Waszą Pumę z Jaguarem i ją ukraść. W standardzie bez dopłaty jest też sztywniejsze o 50% zawieszenie z tyłu. Konkretnie sztywniejsza belka skrętna o 50% w stosunku do zwykłej Pumy i o 40% w stosunku do Fiesty ST. Ale o ile Fiesta ST w takich warunkach, na takich drogach jest już naprawdę sztywnawa, to tutaj, kurde, jest względnie komfortowo. Powiedziałbym, że to jest taki naprawdę niezły kompromis pomiędzy taką sportową twardością, a pomiędzy taką przyjemną, w miarę komfortową jędrnością. Owszem, ten samochód nie można powiedzieć, że przepływa nad tymi dziurami jak kurna Mercedes S-klasa, natomiast nie jest absolutnie męczący. Jak było? Jest też nie tylko bardziej komfortowo niż w Fieście ST, ale jest też trochę ciszej niż w Fieście ST, bo ten tłumik skalibrowano troszkę łagodniej, żeby było bardziej komfortowo, ale jednocześnie jak sobie wrzucicie tryb sportowy, to całkiem nieźle go słychać, a co najlepsze i co najważniejsze, nie słychać tych 3 cylindrów, które tam pracują, bo całość zaczyna brzmieć naprawdę rasowo. Skrzynia ma krótsze skoki, w związku z czym aż przyjemnie się nią merda. Znowu to jest ten rodzaj samochodu, który Bąk bardzo lubi, bo ten samochód po prostu go, no nieważne.
To przyjemne brzmienie, które nie męczy uszu, a jednocześnie takie wrażenie rasowości sprawia, to jest efekt aktywnej klapki w wydechu, która się otwiera, zamyka, jest średnio otwarta, średnio zamknięta i po prostu przynajmniej sprawia średnio, no dobra, to wytniesz to sobie ładnie. W stosunku do standardowej Pumy zmieniono też przełożenie układu kierowniczego. Jest o jakieś 25-30% bardziej precyzyjny niż ten w normalnej Pumie i naprawdę to niesamowicie czuć. Mam wrażenie, że jakby tutaj nagle puścił kierownicę, jakby tu mucha usiadła, to byśmy poczuli, jak samochód skręca. Ale dzięki temu naprawdę niesamowicie łatwo ją wyczuć. O, ona ma tak niesamowitą siłę odbicia, że po prostu puszczacie i samochód momentalnie wraca na swój kierunek ruchu. Czuć taki przyjemny opór w tej kierownicy. Natomiast to, co mniej mi się podoba, to życie z manualną skrzynią biegów na co dzień. Bo jak wiecie, nie jestem mistrzem w zmienianiu przełożeń w manualu, a dowód tego możecie znaleźć w tym materiale, kiedy testowaliśmy Forda Focusa ST, no i nie ogarnąłem tematu. Potem pisaliście mi w komentarzach: szybciej zmieniaj te biegi, nie puszczaj pedału gazu, przyciągnij go na dwójce. Więc tym razem postanowiłem zrobić to inaczej. Mianowicie, na podstawie Waszych wskazówek przygotowałem sobie instrukcję obsługi. Tyle, że nie będę się teraz ja błaźnił, tylko będzie błaźnił się silny i silny zrobi 6,8 sekundy do setki. Silny, zapraszam Cię za kółeczko. Pamiętaj, przeciągasz dwójkę. Może zobaczymy, czy wyciągnie setkę na dwójce. Jedź. Ale ładnie ten wydech tu z tyłu brzmi. 8,6. Tak jakby cyferki musisz odwrócić. 8,6 silny. Brawo, misiu. 8,6. Dobra, podsumujmy. Przeciągałeś dwójkę. Zmieniałeś biegi z gazem w podłodze? Nie. Szybciej majtałeś lewarkiem? Byłeś silny? Ja Ci powiem jedną rzecz teraz, jeszcze mój drogi przyjacielu. Mianowicie, że mamy tutaj rzekomo procedurę startu. Chociaż ja nie wiem, czy ona zadziała przy tym, jak spaliłeś to sprzęgieło. I teraz zobaczmy. Wybierz ekrany. Nie chcę wybierać ekranów. Audio, nawigacja. Też nie chcę tego wybierać. Ustawienia. System kontroli startu. Tą kontrolę startu dostajecie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy kupicie ten mechaniczną szperę LSD. Ale kontrola startu? W dodatku system kontroli startu i nie widzę w ogóle, co się dzieje na obrotomierzu. 9,4 silny, jestem gorszy niż ty! - 7,8. Pamiętajmy o tym, że mamy tutaj zimówkę, więc się po prostu ślizga. Nawet na dwójce jeszcze skubany piszczy. 7,9. Proszę bardzo, żeby nie było. 7,9. Teraz. Mamy też całkowicie wyłączalną kontrolę trakcji i to też jest domena tylko i wyłącznie wersji ST. Pre-Collision Assist niedostępne. Bardzo rozumiem, bardzo akceptuję. I teraz poproszę w takim razie, gdzie to mamy? - 7,9. No więc z silnym na pokładzie, na zimowych oponach i z bąkiem za kierownicą uzyskaliśmy wynik 7,8 sekundy. Poszaleliśmy, to teraz sprawdzimy sobie zużycie paliwa, bo przecież hot hatcha kupujecie nie po to, żeby go tylko upalać, ale też po to, żeby normalnie nim dojeżdżać do pracy, wozić dzieci do przedszkola i wtedy oczekujecie od niego tego względnego komfortu i na przykład tego, że będzie mało palił, że na jednym zbiorniku paliwa nie zrobicie 200 czy 300 km, ale spokojnie, nie wiem, dobijecie do 500. I pytanie, jak jest w tym przypadku, a powinno być całkiem nieźle, bo Fiesta jest nie tylko autem trzycylindrowym, ale mało tego, jest momentami również autem dwucylindrowym, ponieważ, uwaga, potrafi odłączyć jeden z tych trzech cylindrów w momencie, kiedy silnik nie ma obciążenia albo ma bardzo małe obciążenie, czyli albo jedziecie stabilną prędkością, albo na przykład zdejmujecie nogę z gazu. A potrafi włączyć albo wyłączyć ten cylinder w czasie, uwaga, 12 milisekund.
To 20 razy szybciej niż trwa to mrugnięcie okiem. Ale co ciekawe, większość samochodów w takim trybie jazdy autostradowej, eko i tak dalej, pozostaje taka leniwa, ślamazarna. Ten natomiast nie ma na przykład, słuchajcie, trybu żeglowania, czyli nie zdejmujecie nogi z pedału gazu i nie wyłącza się silnik, no bo mamy tutaj manual, nie wiem jak będzie z automatem. Nie jest to żaden mild hybrid, więc każde przyciśnięcie gazu to jest od razu, otwiera się przepustnica i samochód od razu jedzie. Co więcej, cały czas, kiedy naciskacie ten gaz, to czujecie, że silnik jest bardzo elastyczny i nawet na 6. biegu on lekko tak od razu chce jechać. 6. bieg 130 na godzinę. Nawet ten dźwięk, który wydobywa się teraz tam z tłumika i spod maski, to jest taki dźwięk, no, weź mnie przyciśnij, no, weź mnie za włosy mnie pociągnij, no chodź tu, no weź no. Jest takim małym, takim prowokatorem, tak bym powiedział. A my 2 razy nie dajemy się prosić, nie silny? Ale zanim dojedziemy tam, gdzie tego prowokatora naprawdę Ale zanim dojedziemy tam, gdzie go powyciągamy za włosy, w sensie nie silnego, ani nie mnie tym bardziej, tylko przeczochramy w Pumę ST, to średnie zużycie paliwa z jazdy autostradą 9,5 litra. I tak trzeba przyjąć, że to będzie średnia 9-10 litrów, zależnie od tego, jak jeździcie, czy po mieście, czy w trasie. Akceptowalnie. Niesamowite. Słuchajcie, on potrafi zamieść tyłkiem. Normalnie w momencie, kiedy ujmujecie mu gazu w zakręcie, to trzeba mu zakładać lekkie kontry. To, co mega nas zaskoczyło podczas normalnej jazdy, czyli ten mega ultra precyzyjny układ kierowniczy jak na tak małe auto, plus do tego ta szybko i brutalnie wracająca do położenia środkowego kierownica, dopiero na torze okazują się ogromną zaletą, bo czujecie każdy zakręt, a jednocześnie ten skurczybyk potrafi lekko zarzucić tyłem na wyjściu z zakrętu. To też zaleta, po pierwsze, tej sztywniejszej belki skrętnej z tyłu, ale także tej mechanicznej szpery LSD, która działa w ten sposób, że wręcz czujecie, że moment obrotowy kierowany jest na to koło, które akurat ma lepszą przyczepność. W związku z tym podsterowność w tym aucie, taka typowa, pojawia się później niż wy w domu po niezłym balecie z kumplami. Świetny! Ile on daje frajdy w takich warunkach, to jest niesamowite. Normalnie upuszczacie gaz, a jemu ta dupka ucieka. Ten brak podsterowności i ta świetna jazda w zakrętach to też efekt tego, że oprócz tego, że ta szpera przekazuje moment na to koło, które ma więcej przyczepności, to w tym samym momencie drugie jest lekko przyhamowywane. I stąd efekt nie tylko tego lekkiego zarzucania tyłem, ale dodatkowo mam wrażenie, że tylne wewnętrzne koło wtedy się dosłownie unosi lekko nad ziemią. O, teraz na przykład wchodzę w prawy i mam wrażenie, że tamto koło z tyłu jest lekko nad ziemią. Ciekaw jestem, czy to pokaże kamera. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko dzieje się, słuchajcie, uwaga, na zimowych oponach. Tu mam 120 na godzinę. A jeszcze fajniejsze jest to, że macie tu manualny hamulec ręczny, więc naprawdę możecie się tak bawić. Więc w momencie, kiedy widzicie, że za bardzo wam ten przód lekko jednak wypada, to po prostu robicie tylko tak. Ale najlepiej jednak nie przeszkadzać tej szperze, niech ona robi swoją robotę. Mógłbym tym autem tak bez końca, jak babcię kocham. Słuchajcie, brutalnie się z nim obchodzę tu, naprawdę. Nie ma lekko, nic się nie przegrzewa, cały czas pełna moc.
Jaka to jest Fordzina? Pierwszy taki crossover. O to chodzi właśnie w podkaczach tego typu.